Dzień dobry, Dzień dobry, my się nazywamy Dorota. Jarek z Szalonych Walizek i zapraszamy Was serdecznie na niezwykłą wyprawę po Polsce kajakami po takich mniej znanych rzekach, odcinkach rzek wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E70. W zeszłym roku płynęliśmy tą drogą houseboatem. Tak, Stąd też zacież na naszych twarzach. a my Wam gdzieś pewnie w trakcie i tego filmu, i filmów z serii będziemy na górze wrzucać w karcie te poprzednie filmy, żebyście sobie mogli też odświeżyć pamięć i zobaczyć, dlaczego warto w ogóle na te odcinki ruszyć. Jesteśmy dzisiaj w Braniewie, na Warmii, przy rzece Pasłęce, którą ruszymy. A jak Pięknie będzie? tu jest w ogóle, urokliwie, No nie będziemy naprawdę. opowiadać. Tak, dokładnie. Ja Pokażę póki wam co za jestem chwilę. zachwycona. Tak, lecimy. Zaczynamy w marinie Braniewo, niewielkiej, lecz klimatycznej przystani w centrum miasta, która powstała w ramach projektu Pętli Żuławskiej. To przystań dla kajaków i małych łodzi, a na miejscu jest też bar i restauracja. A samo Braniewo to jedno z najstarszych w Polsce miast, pierwsza stolica Warmii, nazywana również Atenami Północy. W czasie wojny zostało zniszczone w 85%. Jednak nie odbudowano tu starego miasta jak w niedalekim Elblągu. Dziś możemy podziwiać jedynie skromne fragmenty dawnej świetności miasta, jak wieża Klesza, jedyna pozostałość po Zamku Biskupim. Ładny, nowy most drogowy. Znowu mnie na rymy wzięło. Wypływamy z Mariny Braniewo i pierwszy most za mariną w kierunku Nowej Starej Pasłęki, czyli w kierunku zalewu. A co to jest za obiekt ten tutaj? To jest cerkiew? Kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego. Około kilometra za Braniewem, po mojej lewej stronie, barokowy kościół z XVII wieku. Wygląda tak. Piękna kopuła, to się hełm chyba nazywa, miedziany. Dowiedziałem się od miejscowych, że ten kościół właśnie jest remontowany. Czyli pewnie za jakiś czas będzie bardzo ładnie wyglądał, będzie można przyjechać i sobie go pooglądać. To jest około kilometra chyba, tak? Doris, tak, nie, gdzieś tak myślę koło kilometra za Braniewem. Pasłęka, którą płyniemy, to obok Łyny jedna z dwóch głównych rzek na Warmii i Mazurach. Jedne źródła podają, że ma 169 km długości, inne, że aż 211. Jej źródła są w okolicach Olsztynka na Mazurach, a uchodzi do Zalewu Wiślanego. Do Braniewa biegnie przez rezerwat Ostoja Bobrów na Pasłęce, a nasz odcinek, który zaczęliśmy tuż za częścią rezerwatową, ma około 8 km długości. Pierwsze miejsce do cumowania, jakby ktoś chciał zatrzymać się, nie wiem, około 2 km za Braniewem. A my usłyszeliśmy, że tutaj nie ma miejsc do cumowania. Trochę dziwne. Do cumowania, takich właściwie piknikowych. To jest miejsce świetne piknikowe. Więc jakbyście chcieli się zatrzymać, to na przykład można tutaj. Ta część Pasłęki jest może nieco mniej urozmaicona niż odcinek rzeki do Braniewa, ale przybrzeżne trzcinowiska to idealne schronienie dla ptaków, które wystarczy uważnie wypatrywać. A ta wielka woda na horyzoncie to już Zalew Wiślany. Gdy płyniemy od Braniewa do Starej Nowej Pasłęki w stronę zalewu, to tutaj po lewej naszej stronie mamy trasę Green Velo, która biegnie wzdłuż Zalewu Wiślanego i skręca później i biegnie wzdłuż Pasłęki, więc to taki nawet fajny pomysł, żeby tutaj przyjechać rowerem, wpaść na kajaki, zrobić sobie dobry spływ, gdzieś przenocować i pojechać dalej. Ja te okulary dzisiaj to chyba tylko dla animuszu noszę,
Ty też. Ja nagrywam, a Doris mówi tak, ja też. Fajno. Powiem Wam, że jak przyjeżdżamy tutaj nad warmińsko-mazurską część nadzalewową, to tutaj nie wiem czemu jest pochmurno. Gdy jesteśmy po pomorskiej, tam kurczę im świeci słońce, ale to my chyba mamy takiego farta lub nie farta. Natomiast Wy, jeżeli będziecie się wybierali, to ja trzymam kciuki, żebyście tu mieli piękne słońce, piękne widoki, bo w słońcu ta rzeka, która już jest fajna, będzie jeszcze ładniejsza. Ale przepraszam, co ty gadasz? Przecież my zawsze mieliśmy tutaj... Gdzie? Który ja mam profil, przepraszam, lepszy? Pani Janda? Nie, ale my przecież zawsze mamy słońce. Pierwszy raz Gdzie? mamy. Kiedy? Rok temu jak tutaj płynęliśmy, to też było tu właśnie, w Nowej Pasłęce chwilę było słońce i wypłynęliśmy i tak strasznie dmuchało. Pamiętasz? Ja pamiętam, że się opalałam. Dorisek się opalał koło kątów rybackich, a ja Wam to chyba właśnie wrzucę na kartę te nasze houseboatowe wyprawy, sobie zobaczycie sami i powiecie, kto tutaj ma rację. Dawno nie płynąłem z taką ekipą głodomorów. Połowa trasy, już jest przerwa. Tam proszę, ekipa jest Połowa trasy. piknikowa. Połowa trasy i to takiej najkrótszej. Płynęliśmy takie długie trasy i nikt nie jadł, nie? A tu kurczę, zacz, co ekipa to lepiej. Co ekipa to lepiej, dokładnie. Ale jak oni przygotowani, duże torby, prowiant, słuchaj, na 3 dni. Ale lepiej piknikowa ekipa niż barowa. No nie wiem. No na wodzie, No na wodzie to nie, no wiadomo, ale po wodzie. a to już tam wiesz, to poza kamerą. Powiem Wam, że z taką żoną to ja mogę wszędzie płynąć. Deszcz rozpadał, ja muszę coś nagrać, też pokazać to. Zobaczcie, jak ona dzielnie płynie. Dorysku, Zobaczymy, jak się szacun. Będę się odwdzięczał, naprawdę, obiecuję tutaj publicznie. Zaczynaliśmy w słońcu, kończymy w deszczu. Niebo nad zalewem płacze, że kończymy nasz spływ rzeką Pasłęką, a ja mam takie małe déjà vu, bo jesteśmy w porcie w Nowej Pasłęce. I tutaj, jak Wam pokażę ręką, tam jest wyjście na zalew. Po tamtej stronie jest obwód kaliningradzki. Tu się zaczyna droga wodna E70 i ona biegnie dalej na zachód, aż do Kostrzyna nad Odrą. Jeszcze bym zaliczył wpadkę. Do zobaczenia na kolejnym odcinku warmińsko-mazurskim. Taka ciekawostka. W tym miejscu mają swoje małe trójmiasto, a właściwie trójwieś, która składa się z Nowej Pasłęki, Starej Pasłęki i Ujścia, gdzie rzeka Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego. Spływ kończymy w smażalni nad zalewem i mogę każdemu polecić to miejsce. Pyszne ryby, świeże ryby z zalewu. Nie, że jakieś mrożone, ale takie na świeżości, że to dzisiaj robione. Rzut oka na zachodzące nad Pasłęką słońce i przenosimy się w okolice Elbląga. No i wróciliśmy, słuchajcie, w piękne miejsce nad Nogat, ale tym razem na kajaki i bierzemy kajaki, podstawiamy i popłyniemy sobie, zaraz Wam powiem gdzie. Nasz kolejny spływ zaczynamy w jednej z przystani pomorskich szlaków kajakowych w Kępkach, gdzie jest parking, pomost, wiata na piknik i miejsce na grilla oraz do suszenia kajaków. Szanowni Państwo, jesteśmy na Nogacie, rzece granicznej pomiędzy województwami pomorskim i warmińsko-mazurskim. Wypływamy z Kępek. Mieliśmy płynąć teoretycznie z Elbląga, ale z uwagi na to, że wiatr jest północno-zachodni, zmieniliśmy punkt startu. Płyniemy ten sam odcinek, ale zaczynamy w innym miejscu.
Płyniemy kawałek Nogatem i za chwilę skręcamy w prawo w kanał Jagielloński i popłyniemy dziś najstarszym w Polsce kanałem budowanym w XV wieku, kopanym w XV wieku przez Jagiellonów. No może oni sami nie kopali tego. I to był kanał, który łączył Elbląg z Gdańskiem. Kanał łączący rzeki Elbląg i Nogat wybudowano w 1483 roku. Przez Nogat, Szkarpawę, Wisłę był najkrótszą drogą wodną z Elbląga do Gdańska. Przez zbudowany w 2006 roku niski most drogowy na Nogacie sam kanał utracił znaczenie transportowe. Przepłynęliśmy kilkusetmetrowy odcinek Nogatu, skręcamy w prawo w kanał Jagielloński i przepływamy pod wrotami przeciwpowodziowymi, które zaraz Wam to pokażę, wyglądają tak, ale te wrota nie wiem, czy nie są czynne, czy popsute, wiem, że one się już nie zamykają. Tak to wygląda. Wieje nam ostro od tyłu. Dzień dobry. Takich motorowodniaków to my szanujemy. Zwolnili, fali nie robią. Naprawdę, tak właśnie się robi na rzekach i kanałach, żeby nie robić szkody kajakarzom. Początkowo planowaliśmy, żeby płynąć z Elbląga do Kępek, ale powiem Wam, że płynięcie w odwrotną stronę, czyli z Kępek do Elbląga, jest o tyle ciekawsze, że przed sobą mamy Wysoczyznę Elbląską i widzimy to wzniesienie, jak te wzgórza tuż za Elblągiem rosną. No i oczywiście widzimy, jak zbliżamy się do Elbląga, więc wydaje mi się, że to chyba jest jednak lepsza opcja. Na kanale Jagiellońskim nie ma takich typowo piknikowych miejsc, jakichś przystanków po drodze, żeby się zatrzymać, ale kanał jest na tyle krótki, że spokojnie można go sobie takim jednym strzałem przepłynąć. Przecież to jest tylko 5900 metrów. No i później jeszcze doliczyć sobie trzeba te odcinki na Nogacie, odcinek przez miasto. My zaplanowaliśmy, zatrzymamy się w centrum miasta po to, żeby sobie też zobaczyć, przypomnieć Elbląg. Może Was to dziwić, dlaczego my pływamy po takich dziwnych, mało popularnych odcinkach, ale właśnie o to chodzi. I taki jest plan, żeby pokazać Wam możliwości pływania kajakiem nie tylko po tych najbardziej popularnych miejscach, no bo wszyscy je znają. Wiecie, co się dzieje w sezonie na Krutyni, po prostu ludzie obijają się wiosłami, jest tak dużo kajaków, co się dzieje na Rozpudzie, na Czarnej Hańczy, tam jest też bardzo dużo kajaków. A fajnie jest po prostu też odkryć inne polskie rzeki, mniejsze, większe kanały, na których jest też ciekawie. Na kanale Jagiellońskim powiem Wam, że jest strasznie dużo ptaków, różnych ptaków. Oczywiście to najbardziej popularne, bo są kaczki, krzyżówki, są łabędzie, widzieliśmy pliszkę, czaplę siwą. Ja się na tych ptakach wszystkich nie znam, ale część przynajmniej już rozpoznaję dzięki pływaniu od wielu lat. I mówię, i to jest też alternatywa, to jest opcja, żeby nie tłoczyć się w jednym miejscu, ale też poznać piękno takich rzek. A to nie nasz, nie inny. To nasz chyba. Ale podobny bardzo. Kto poznaje tego housebota? Tym albo bardzo podobnym pływaliśmy w 2021 roku przez polskie powodzie. Bardzo fajne housebociki. Żegnamy się z kanałem Jagiellońskim. Tutaj zaczyna się rzeka Elbląg. I rzeką Elbląg dopłyniemy do centrum miasta i pokażemy Wam za chwilę pięknie odnowioną elbląską starówkę. Po
wpłynięciu do Elbląga, tak wam powiem topograficznie, jak to wygląda. Po lewej stronie mamy taki stary spichlerz. Właśnie zauważyłem, że on chyba nie był, ta ściana przynajmniej zewnętrzna, nie była remontowana od czasów wojny, bo są jeszcze ślady po dawnych niemieckich napisach. Po lewej stronie tam przed nami jest harcerska przystań Bryza, a po prawej tu jest Yacht Club Elbląg. 2 porty, dalej są kolejne porty. Tych portów tak naprawdę w Elblągu jest sporo. Jest to taka rzeka, która stoi Boże, co ja gadam, rzeka. Jest to takie miasto, które stoi twarzą do wody i z tą wodą jest związane, ewidentnie. I kolejna miła wspominka. Ośrodek Fala. Jest to miejsce. Staliśmy tutaj podczas pierwszego pływania po Zalewie Wiślanym, po stronie warmińsko-mazurskiej. I wtedy też zatrzymywaliśmy się w Elblągu, oglądaliśmy Elbląg, pokazywaliśmy go wam na YouTubie w innym filmie. Ja wam wrzucę tutaj kartę do tego filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć, bo to też była bardzo fajna wyprawa i w ogóle Elbląg nas oczarował. Po wielu latach byliśmy ponownie i odkrywaliśmy go na nowo i stwierdziliśmy, że to jest naprawdę urocze i wciąż niedoceniane miasto. Elbląg to najstarsze miasto województwa warmińsko-mazurskiego i jedno z najstarszych w Polsce. Prawa miejskie otrzymało w 1246 roku. Elbląskie Stare Miasto zasługuje na szczególną uwagę, bo to przykład jednej z najbardziej udanych rewitalizacji zabytkowej tkanki miejskiej w Polsce. To, co widzisz, to katedra Świętego Mikołaja, jedna z najwyższych w Polsce. Jej wieża ma 97 metrów wysokości. Podziwiając Elbląg, zapraszamy jeszcze do zostawienia lajka pod tym filmem lub suba i do zobaczenia w kolejnym filmie.